Budź się, dają jedzenie. Mała dziewczynka otworzyła oczy, które musiała zaraz zmrużyć, ponieważ oślepiły ją promienie słońca. Rozejrzała się dookoła siebie z nadzieją, że może to był tylko zły sen. Niestety, nadal tkwiła uwięziona w tym wielkim statku. Wciąż cuchnęło tu zgniłym mięsem i jakimiś odurzającymi ziołami. Podniosła głowę. Pochylała się nad nią ciemnowłosa dziewczyna. Uśmiechała się łagodnie i lekko szturchała, próbując ją dobudzić. Zostaw mnie! Syknęła mała, odwracając się na drugi bok. Nie chcę! Musisz coś zjeść! Oburzyłam się. Zupełnie opadniesz z sił. Trudno! Szybciej się skończy ta męka. Przestań. Przecież nie jest tak źle. Owszem, już któryś raz jemy ciągle tę samą zupę, chodzimy w tych samych przepoconych ubraniach i słuchamy tego paskudnego języka, ale co? To ci nie wystarcza? Traktują nas jak zwierzęta. Przerzucili nas przez ramię jak worek ziemniaków i zabrali z rodzinnego miasta. Zabili nasze rodziny i spalili domy, a ty mówisz, że nie jest źle? Dziewczynka trzęsła się ze złości. Dyszała ciężko. Zaczęła płakać. No już nie płacz, powiedziałam, przytulając małą. Zmieszała się. Nie powinnam tak mówić. Przepraszam. Jesteś dla mnie taka dobra. Ja nie umiem się oswoić z tą sytuacją. Jesteśmy tak daleko od domu, w obcych stronach, z ludźmi, z których mowy nie rozumiemy ani jednego słowa. Ja rozumiem, odparłam. Ty też mogłabyś się ich nauczyć. Przynajmniej kilka zwrotów, żeby umieć powiedzieć, czego potrzebujesz. Dobrze, szepnęła chlipiąc. Nauczę się. Brawo. Uśmiechnęłam się i pogładziłam ją po puszystych włosach. Usiadła obok nas dziewczyna o jasnych włosach. Bardzo jej się trzęsły ręce i nie mogła utrzymać miski z zupą. Uspokój się, bo nic ci nie zostanie, rzekłam, podtrzymując jej ręce. Jasnowłosa popatrzyła na mnie szeroko otwartymi oczami. Trochę się uspokoiła, ale wciąż nieświadomie wylewała płyn znaczenia. Nakarmić cię? Nadal patrzyła z niedowierzaniem. Nie czekając na odpowiedź cudzoziemki, wyjęłam jej z rąk łyżkę i zaczęłam ją karmić. Ta szepnęła coś w swoim języku, coś w rodzaju podziękowania, lecz ja tylko się uśmiechałam. Nagle poczułam mocne szarpnięcie z tyłu głowy. Odwróciłam się i zobaczyłam nad sobą mężczyznę pochodzącego najprawdopodobniej z Krymu. Co tu się dzieje? Zapytał po turecku. Była głodna. Odpowiedziałam najgrzeczniej, jak potrafiłam. Przecież macie co żreć. Burknął i wyrwał jasnowłosej miskę, oblewając ją przy tym zupą. W tej chwili podbiegła do niego inna blondynka, próbując wyszarpnąć mu naczynie z rąk. Uderzył ją w twarz i odepchnął. Dziewczyna upadła na ziemię. Krew spływała jej po policzku. Mężczyzna miał się zamachnąć po raz drugi, gdy nagle otworzyły się drzwi i ktoś wszedł. Dopłynęliśmy. Rumelia! Oznajmił kapitan, podpierając się pod boki. Wszystko jak należy? Wtedy jego wzrok padł na skulone dziewczęta ze spuszczonymi oczami. Małe dziewczynki wtulały się we mnie i kobiety w moim wieku. Hoalla! Wyglądają jak topielice! Zrób coś z nimi! Przecież w takim stanie żadna się nie nada na sprzedaż. Wstrzymałam oddech. No tak. Przecież stałyśmy się niewolnicami. Za każdą z nas ci barbarzyńcy dostaną mnóstwo złota. Co on powiedział? Dopytywały dziewczynki, jeszcze mocniej wtulając się we mnie. Nie wiem.
Wydusiłam. Nie zrozumiałam. Mężczyzna z Krymu oburzył się. Zapomniał już o jasnowłosej dziewczynie. Ależ, kapitanie! Zawołał, podchodząc do wychodzącego. Nie ma potrzeby ciągnąć ich wszystkich do stolicy. Tam zabierzemy tylko te zdrowe i silne, resztę sprzedamy tutaj. Kapitan pogładził się po krzaczastej brodzie i zastanawiał. W końcu jednak zgodził się na takie rozwiązanie. Kiwnął głową w znajomym tylko sobie kierunku, a po chwili weszła cała grupa żołnierzy krymskich. Bądź dzielna! Nigdy nie zapomnij, kim jesteś! Zdążyłam jeszcze powiedzieć, przytulając tę dziewczynkę, zanim nas rozdzielili. Na całym statku słychać było płacz i krzyki. Te dziewczynki miały może od 5 do 10 lat. Dopiero co oddzielono je od ich rodzin. Teraz odbierają im również inne bliskie osoby. 4 ludzi trzyma 2 siostry. Młodsza nie chce puścić starszej. Sonia! Dopadła jej do nóg i objęła je małymi rączkami. Sonia! Nie pójdę! Nie chcę! Sonia! Sonia! Potrzeba było jeszcze 3 ludzi, aby odciągnąć to dziecko. Machała rączkami, lecz na próżno. Sonia widziała, jak jej mała księżniczka znika wraz z mężczyzną, który stał przy drzwiach i wyraźnie się niecierpliwił. Przecież już zapłacił. O wiele więcej niż na targu. W końcu to towar z pierwszej ręki. Jezu! Odwróciłam głowę, żeby nie patrzeć. Jezu! Wybaw nas z tego piekła! Zakryłam uszy, żeby nie słyszeć. Ale niemożliwym było zasłonić się przed tym wrzaskiem bezgranicznego cierpienia. Po jakimś czasie wszystko ustało. Odwróciłam się. Byłam przerażona. Zabrano ponad połowę moich towarzyszek. Nie widziałam nikogo znajomego, oprócz jasnowłosej dziewczyny, która wycierała płynącą jeszcze krew brudną szmatką. Po chwili otworzyły się drzwi i wprowadzono na pokład około 10 dziewczyn w moim wieku. Za nimi wparował kapitan, niosący wielki bochen chleba. No jedzcie się! Powiedział, rzucając nam chleb. Przed nami długa droga. Kierunek Stambuł.